Uwaga! Ze względu na ograniczenia stosowane przez media społecznościowe, część drastycznych zdjęć wykorzystanych w filmie została ocenzurowana. Link do materiałów bez cenzury znajduje się w opisie niniejszego filmu. Jacek Międlar, autor Sąsiada. З великим звітом жертовного свого життя прийшли сини України, новопредставлені герої. Najwięcej jest dzieci i to takich dzieci właśnie, jak my to określamy, infans 1. Czyli to są właśnie takie dzieci od niemowląt, tak mniej więcej do 6 roku życia. Tutaj na przykład znaleźliśmy spinkę do włosów, blondynka. Tutaj taki ładny w kształcie kwiatka, dziecięcy guziczek. To są dzieci. Na pewno wiedziały, że idą na śmierć. Sąsiedzi. Ostatni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Genocidum atrox. On lubiał z ojcem porozmawiać na różne tematy. Po zachodzie słońca do okna Tuszyńskich puka rabin Zosowy. A wraz z nim żona i trójka przemarzniętych dzieci. I jak wojna wybuchła, to on mówił, że będzie pogrom na Żydów, bo oni wyczytali to gdzieś w jakichś przepowiedniach i przed wybuchem wojny dużo Żydów wyjechało do Kanady, do Ameryki, sprzedali swoje sklepy, apteki i on został. I wyżalał się ojcu, nawet Żydzi między sobą nie solidaryzują się. Co bogatsi wyjeżdżają, a biedniejszych zostawiają. Ojciec od razu zaraz coś wziął, naszykował coś i niesie. No i całe gary tam do stodoły gdzieś umieścił i oni tą noc tam przenocowali. 3 dzieci i rodzice. Przez kolejne 5 miesięcy Tuszyńscy ukrywają ich w stodole. Następnie prowadzą do leśnej kryjówki, gdzie przebywa 20 młodych Żydów i 1 kobieta. Wszyscy są pod opieką Polaków aż do przybycia sowieckiej partyzantki, która wywiozła Żydów na wschód i objęła kuratelą. Oni tam mieli swoje sklepy, na bazarach swoje stragany, przeważnie handlem się zajmowali, apteki, to Żydzi też prowadzili, nie pozwalali Polakom, żeby sklep prowadził albo aptekę, bo obniżali u siebie cenę celowo i jak zbankrutował Polak, to oni z powrotem cenę podwyższali. Oni zajmowali się handlem i oni właściwie rugowali Polaków z handlu, obniżając ceny, ściągali do siebie niektórych, prawda? Myśmy zawsze mówili, że Żydzi naciągają i Żydzi po prostu oszukują. Jak Niemcy przyszli, to oni wzięli się za Żydów Ukraińcy. U nas było chyba ze 7 domów Żydów. Zebrali Polaków tak dużo ze szpadlami. Tata też poszedł. Opowiadał później, wykopali taki dół i mówi tata, że ich strzelali. I ten Żydzi padali do tej dziury, a jeden podchodził tak do góry.
A Polacy jak zobaczyli, że on chodzi, to zaczęli mniej sypać ziemi tak, żeby go nie udusić. I mówi, że tak zostawili trochę szparę. I jak już mieli iść do domu Polacy, to Ukraińcy myśleli, że Niemcy poszczelają jeszcze Polaków, ale że Niemcy tego nie zrobili, to narzekali, ale zobaczycie, was to samo czeka. Kara śmierci czeka każdego, kto w jakikolwiek sposób pomoże Żydom do ucieczki. To decyzja generalnego gubernatora Hansa Franka. Mimo grożącego niebezpieczeństwa, Polacy niosą pomoc swoim żydowskim sąsiadom. Do mojego dziadka przyszli w nocy, żeby dziadek dał chleba czy czego. Rodzice się bali bardzo, ale my gdzieś tam dociekli, że przez okno wychodziły dziadek i babcia, nie? I oni im dali tego chleba, tego jedzenia. Już kryjówka dla 13 Żydów przez mego tatę. Zrobił im pod dębem starym duży szałas, że ich 13 się mieściło. Zainstalował im piecyk żarna. Żywił ich przez rok. Żydów wybili, to w Bereznym to było 3 takich doły wykopanych i tych Żydów rząd stawili i automatem sikali, że krew później jak dosypali, to krew płynęła. Musieli wykopać od razu te dole. Niemcy przy pomocy policji ukraińskiej pędzili ich ileś tam kilometrów i to jeszcze tak w takim pagórku, żeby nikt nie uciekł, bo jakby uciekał z pagórka, to łatwo powiedzmy go tam zabić. I tam tych Żydów zabijali. Generalnie ocenia się, że formacje ukraińskie brały udział w zamordowaniu ponad 400 000 Żydów. Nauczyli się mordować właśnie na Żydach i rok później, w następnych latach, mordowali Polaków. To byli ci sami ludzie. Trzeba krwi. Dajmy morze krwi. Trzeba terroru. Uczyńmy go piekielnym. Mając na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszystkimi środkami i wszystkimi szlakami. Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki. Skakali pod sufit, że Ukraina będzie. Zaraz swoje sztandary nosili i śpiewali po drodze Ukraina to matka rідна. Przed wojną byli Polakami, gdy weszli Rosjanie, byli Ukraińcami, gdy weszli Niemcy, byli upowcami. Zaczęli śpiewać te różne piosenki, że Polacy, gdzie będziemy ryzety, lachif, to nam tu nie trzeba, naszą ziemię zajęli i tak dalej. Ja rozumiałam dobrze, ale mówić nie umiałam. Jak się z kimś kłócili albo co, to my was wszystkich wymordujemy i będziemy mieli Ukrainę. Zaczęło się w 1943 roku i już ludzie już się bali po nocach chodzić, już chowali się, próbowali siedzieć, sobie jakieś schowki znaleźć. Jak chodzili my do szkoły, to Ukraińcy buźki nam ponabijali. Takie chłopcy wieszali na słupach telegraficznych napisy. Śmierć Polaków. Ukraińska propaganda ma masowy charakter i angażuje dziesiątki tysięcy Ukraińców.
plakaty byli wszędzie. Za sam nasze, bo to nasze. Takie hasło mieli Ukraińcy, ryzę tyle sił. To było ich hasło. To znaczy rżnąć Lachów, nie Polaków, bo z taką pogardą, że to nie Polacy, to Lachy, takie paskudne Lachy. Taka dziewczynka, moja koleżanka, przyleciała do mnie i mówi: słuchaj, ty módl się po ukraińsku, bo chcą was zamordować. Sąsiadka Ukrainka była, uczyła, pamiętaj, mówi, uciekaj, powiedz, że jesteś moją kuzynką, bo mówi, ja jestem Ukrainka i ja cię nauczę modlić się. I kazała mi się żegnać 3 razy, a ja nie wiedziałam, jak to się żegnać jeszcze. Mówię, no co ty mówisz? Czemu się mam żegnać? Kto mnie chce zabić? Kto mnie chce? A ona gdzieś posłyszała. Сейчас вы можете возвращаться в свои дома, к своим семьям и к своим гражданским профессиям. И продолжаете трудиться во благо Третьего Рейха. Все понятно? Jak te dzieci mężczyźni podchodzili i tak mówili, że to Niemiec napuszczał. Tych Polaków trzeba wybić i będzie samodzielna Ukraina. Chodziło im o to, że oni chcieli Ukrainy. Jak mówili, samodzielnej Ukrainy. Z dniem 1 marca 1943 roku przystępujemy do powstania zbrojnego. Jest to działanie wojskowe i jako takie skierowane jest przeciwko okupantowi. Jeśli chodzi o sprawę polską, to nie jest to zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę żydowską. Bardzo silny mróz był. W domu siedzieliśmy wszyscy, rodzice, 3 siostry, 2 braci. Oni z rana 12 lutego przyszli do naszej kolonii i jako partyzantka, rosyjska partyzantka. Ale sytuacja była taka napięta, że moja starsza siostra, już taka panienka, zaczęła obawiać się i mówi, że oni nas wymordują. Już jakieś przeczucia miała. Ojciec uspokajał już, uspokój się, Wandziu, uspokój się, oni nic nie zrobią, to jest partyzantka. I wtedy wpadli siekierami. Nie wiem, czy to ze strachu już, czy z tej bojaźni, czy to z uderzenia. Straciłem przytomność. Ale po pewnym czasie leżałem na podłodze, byłem przekonany, że ja jestem nieuderzony siekierą. Jak byłem też związany, czułem, jak on odwiązuje ten pasek z moich rąk, a ja tak jeszcze mały byłem, ale już taki trochę przebiegły. To myślę, będę udawał nieżywego i tak upuściłem ręce. I do tego czasu pamięć straciłem. I całą noc nieprzytomny byłem. Rano słyszę, krowy ryczą. Ja otwieram oczy. A to cała masakra krwi, jak to mówi, po kostki. Ale ta zastygła krew taka jest. I widzę, że ojciec leży we krwi, taki sklepnięty, ale oddycha jeszcze, bo krew ta bulgocze. Ja też ledwo ranny byłem, ledwo stałem, myślę, mój ojciec cierpi, to podszedłem i go na plecy obróciłem. Mój braciszek jeszcze trzymał jakieś kumeczki chleba, to go zabili tą kumeczką chleba jeszcze. Trzymał tak, miał 3 lata. Patrzę, łóżko wywrócone, szukali coś jeszcze. A to wszystko zabite leży. Krew po ścianach. Zbrodnia w Parośli jest pierwszym akordem kolejnego ukraińskiego ludobójstwa na Polakach.
Ukraińcy ponownie za cel obierają sobie tych bezbronnych: starców, kobiety, dzieci. Kiedy było już wyraźnie widać, że Niemcy, na których nacjonaliści postawili wszystkie swoje akcje, że Niemcy przegrywają wojnę, był Stalingrad, był Kursk, w lutym 1943 roku podjęli oni decyzję o tym, że trzeba Polaków usunąć. To się nazywa usuwaty. W języku ukraińskim oznacza to usunąć, ale i wymordować. 13 maja 1943 roku na konferencji Centralnego Prowodu OUN-B pozbawiono funkcji pełniącego obowiązki prowidnyka Mikołę Łebedzia. Dowódcami ukraińskiej powstańczej armii zostali Dmytro Klaczkiwski, pseudonim Kłym Sawur, dowodzący UPA na Wołyniu, oraz Roman Szuchewicz, pseudonim Taras Czuprynka, naczelny dowódca UPA, a zarazem pełniący obowiązki przywódcy OUN-B. To główni kierujący ukraińskim ludobójstwem na Polakach. Zaczęło się w 1943 roku i już dużo osób już pomordowanych. W kilku tych Łubiankach. Parę osób, rodzina księdza też zamordowana. Inni, także myśmy ich znali, bo przez te Łubianki przechodziliśmy, bo było blisko. I pogrzeby. Ukraińcy nas wyśmiewają. Fala ludobójstwa rozlewa się na sąsiednie miejscowości. Obejmuje całe powiaty i województwa. Polacy żyją w strachu. Każda noc to walka o przetrwanie. Zaczęli mordować, to na wieczór szaro się robiło, to my do lasu chodzili spać. W lesie też już później, że niebezpiecznie, bo oni z lasu wychodzą. To my na pole pod gnojem, tam gdzie gnoi, kubka, to tak każde dziecko i tego i rodzice tak spaliśmy na polu. Bawiliśmy się z koleżankami na podwórku. I nagle widzimy, ludzi gonią w stronę młyna. No to my, dlaczego nie? My też polecieliśmy. I taki potężny staw był. Patrzymy, a na desce pływają na tym stawie dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Byli powiązane drutem kolczastym, oczy wydłubane, nos ucięty, kupę ran mieli w klatce piersiowej, jemu wycięli przyrodzenie, a jej podziubali w tym nożem w tym miejscu. Wtedy moja mama chwyciła mnie za rękę i mówi do mnie: ty wariatko, ty chcesz, żeby bandera ciebie zadziałała tu? Jak mnie wtedy tyłek stłukła. Po co ja tam polazłam? Wszystkie dzieci szli, to ja nie miałam pójść? No i od tego momentu mnie moja mama chowała w piecach albo w zagatach, które były ocieplane, te mieszkania kukurydzą, to były bardzo metrowe te zagaty. I ona tam mnie wsadzała, uwijała. No ale później ja się dogadałam z tym swoim sąsiadem Czerakiem. A on mówi: chodź tu, ja ci otworzę małą furtkę i będziesz spała w moich owcach. I ja tam sobie znalazłam miejsce i tam spałam o tych owcach. Gdzie moi rodzice byli, gdzie oni się chowali, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jak tylko zmierzch zaczął, to ja prys z domu i uciekałam do tych owiec. Cisza nocna jest dla wielu jedyną szansą na przemieszczanie się lub zdobycie jedzenia.
choć każdy krok może być tym ostatnim. Strach towarzyszy Polakom nieustannie. Przenika do domów, myśli, codzienności, odbierając resztki poczucia bezpieczeństwa. Przyszła noc, to się człowiek bawił, ja tam spała. Moja mama tu siedziała pod piecem całą noc i pilnowała. A my mieli sąsiada Ukraińca, to on był tak wsadził nóż, jak żyje. I każdy miał kryjówkę. I to nie tylko w Załawiszczach, bo na Kruszewie, na Sernikowej, na Wydemerze i na tej Parośli. My się pod łóżko schowali nasze kobiety, a tu na koniach już przyjechali. Na podwórko tylko tupet koni słychać. W jednym z domów przez próg przelewała się krew. Dziadek nie chciał wejść, ale Niemcy, 2 Niemców było, zmusili go do wejścia. Zobaczył pomordowanych ludzi, starszych, dziecko w kołysce rozcięte siekierą na pół, kałuże krwi na tym klepisku i ciało młodej kobiety złożone na stole. Miała kręcone włosy jak posąg, głowa stała położona na górze, na tym ciele. W tym domu zamordowanej rodziny był 4-letni chłopczyk. Ten chłopczyk widział, co się dzieje i skrył się pod piecem w jakiś zakamarek. A mordowali ich, bo to była rodzina polska, a mordowali ich sąsiedzi Ukraińcy. Tak. I ten sąsiad mówi, już wszyscy, nie, jeszcze ma być chłopak. Szukają go tu i ówdzie, on się tak schował, sąsiad wszystko wiedział. I mówi tak do tych swoich współtowarzyszy. Chyba go nie ma w domu, bo on ma ciotkę na drugiej wsi, chyba jest u ciotki. Ten chłopak rano, świt się zrobił, poleciał do tej ciotki biegiem i wszystko opowiedział. Duży sąsiedzi jacy przyszli i pomordowali całą rodzinę. Jak mu dziadek wrócił do domu, tydzień czasu nic nie jadł ani nie spał. Tylko mówię do mojej mamy i do babci, uciekajmy stąd, bo nas tu zamordują. A stryjca mego syn był, miał czy 16, czy 17 lat, to już nie wiem dokładnie. Tak. Uciekł, był jesion na podwórzu, to uciekł na ten jesion. On żywcem spalił się na tym jesionie, tylko kości jego byli. To było nie do pisania, nie do myślenia. Kogo napadli, to u nas pierwszy, jakby ten Sasik nie przyleciał, zapukał w okna i mówi, uciekajcie, bo mordują. I poleciał swoich budzić. Już się pali. To wszystko żywcem paliło się. To krowy ryczeli, konie ryczeli, kury, to nie do pójdzenia, to nie tak jak front idzie. I my uciekali do lasu. Mama moja, był brat Krzysiek, taki mały, 7 miesięcy. To mchem przykryła w lesie wszystkie, w takiej ultrzyna, taka do sadzenia, w te flansy. Tam padli, to tak serce biło się, że zdawało się, że ta ziemia rusza się. A oni jechali końmi przez las, droga. I przypalali papierosa i my słyszeli, jak oni rozmawiali, że nic nie brać, tylko bić i palić.
Więc my poszli do takiego pana, schowaliśmy się do stodoły, taka wysoka stodoła była. I tam żeśmy całą noc przysiedzieli. Strasznie się paliło. Tak widać było, te zboża tak się paliły, ludzie jęczały, piszczały. No niemożliwie było słuchać, ale myśmy tam siedzieli, mama nas tak przytulała, myśmy tam siedzieli pod tą stodołą i nie dała ani nam spać, ani nic, żeby nie chrapać, bo te Ukraińcy tak o tej stodoły tak latały i tak te zboża podpalały Polskę. My po nocach nie spali, mieszkaliśmy, tam takie są wyżyny, i to siedzieliśmy w nocy i patrzyliśmy, jak się palą te wszystkie domy, wsie wokół. Przecież to były straszne pożary. Uciekliśmy w pole. I pamiętam, że kłosy były takie wysokie. Żyto wyższe rośnie, pszenica niższa. Jest w tym życie, a tu była taka polna ścieżka, droga taka prawie. A myśmy parę metrów leżeli w tym zbożu. I ja głowę podniosła, mama wszystkich. Patrzę, a oni lecą, Ukraińcy, sąsiedzi z poprzedniej wiosny, którzy przychodzili do nas po zapłatę dobrze zarobić u Polaka, którzy przychodzili do lasu, kosy mają na ramieniu, noże, siekiery i smерть Polakom, smерть Polakom. Ja po ukraińsku nie umiałam, ale to zapamiętałam do dzisiaj. I proszę, takie małe dzieci, jak mama powiedziała cicho, taki jakiś stres, żadne nie pisnęło. Myśmy dobę leżeli w tym zbożu, bez jedzenia, bez picia. W nocy się nie spało, tam gdzieś jakaś sowa zakrzyczała, to już cicho, bo może sobie znaki dają jakieś tam, może co. A my pod samym lasem prawie mieszkali. Schron wykupaliśmy i w tym schronie nawet ludzie uciekali z innych wiosek i z nami w tym schronie siedzieli. Jeden był taki Bartnicki i jak weszliśmy do tego schronu na noc, to on zaczął kaszlać. I my mówimy, to nie będzie dobrze z nami, jak on tu będzie siedział, bo się zakaszla i wyda wszystkich nas. Po nocach w stodole spali. Jeszcze te stodoła była drewniana, to chłopcy te dele wyciągali, tylko tak jak co, to będziemy uciekać do lasu. Było takie zboże duże, to oni w nocy napadali. To wszystkie po zbożach Polacy. Tak. Bo nas tam było 5 rodzin. A to wszystko Ukraińcy dookoła. Ciężkie, bo miała brata tego malego, najmłodsze, to miał 4 latka. To mama jego nosiła na rękach, a on nieraz płakał. Musiała jemu buźki zatykać, żeby nie płakał w nocy. Ojcowie, dziadkowie zrobili w ten sposób. Zrobili schron w środku wsi na polu. I tak zrobili, że tak żerdzie wielkie, takie grube, obcinali las, a w środek piasek sypali. I zawsze warta była. Zawsze co nocy chodzili na wartę. I ojciec chodził na wartę. I zawsze my spaliśmy, ale ubrane byliśmy, bo byliśmy przygotowani do ucieczki, nie? W razie czego. Ale przychodzi ojciec w nocy, jak dzisiaj pamiętam, moja mama Józefa się nazywa, mówi: Józia, wstawaj, bo banderowcy już są. Miałam takie 2 najstraszliwsze noce, gdzie już nie było wiadomo, gdzie się można schować, prawda? Był na babci polu potężny stary dąb. Weszłam na dąb i na ostatniej gałęzi usiadłam, wyciągnęłam nogi i tak przenocowałam 2 noce. Już taki strach wielki był
przed banderowcami i już jak ja te onuce jeszcze zobaczyłam, prawda, tam w tym lasku, no miałam szczęście, bo gdyby oni nie byli mocno zmęczeni i nie usnęli, no to byłoby po mnie. Planując masową eksterminację ludności polskiej, Ukraińcy uciekają się do podstępów. I tak w 1941 roku w Swojczowie zachęcają swych polskich sąsiadów, by ramię w ramię toczyć bój z niemieckim okupantem. Namówili Polaków na utworzenie takiej partyzantki polsko-ukraińskiej, czy może ukraińsko-polskiej. I powstała taka grupa, no na pewno kilkadziesiąt osób, polskich chłopców. Po pewnym czasie w nocy skrzyknęli tych Polaków i ich mordowali. Polska ludność na Kresach pozbawiona jest realnych możliwości obrony. Ochronę próbują zapewnić improwizowane komórki oporu, tworzone przez nielicznych mężczyzn, którzy pozostali z rodzinami, podczas gdy reszta ludności, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, zdana jest wyłącznie na siebie. Nie było mężczyzn na tyle, żeby stworzyć samoobronę, bo część Rosjanie wywieźli na Sybir, a jeszcze w międzyczasie była wywózka do Niemiec na roboty. W tych warunkach każdy zdolny do walki staje się ochotnikiem. W wielu polskich wsiach powstają niezależne oddziały samoobrony. Jedni chwytają za broń, inni za siekiery, kosy, a nawet imitacje karabinów. Wszystko po to, by ocalić siebie i swoich bliskich. Straże wystawiano we wsi, więc całą noc kilkoro ludzi patrolowało, czy tam się ktoś nie zbliża, czy nie słychać, czy nie widać. Jeżeli jakieś znaki były, to się wszystko chowało. Lipiec 1943 roku. Wołyń płonie. W tym czasie Zygmunt Rumel, pseudonim Krzysztof Poręba, komendant batalionów chłopskich na Wołyniu i oficer Armii Krajowej, podejmuje próbę niemożliwego. Chce dialogiem powstrzymać machinę śmierci. Bez broni, w towarzystwie Krzysztofa Markiewicza i Witolda Dobrowolskiego, Rumel udaje się do kryjówki kierownictwa UPA. Sądzi, że Polacy i Ukraińcy to bratnie narody. Naiwna wiara podpowiada mu, że rozmowa może powstrzymać krew, że dialog przyniesie ocalenie. Przed pożegnaniem Rumel pozostawił list modlitwę. Bądź wola Twoja, ale nie może być wolą Twoją, by mord i krwawe rozpasanie rządziło światem. Spraw, by za wolą Twoją opustoszały więzienia, by leśne doły przestały napełniać się trupami, by szatan ucieleśniony w człowieku nie świstał nad głowami naszymi biczem grozy. Zbrodnia na Rumlu i jego towarzyszach rozwiała złudzenia. Stało się jasne, że Ukraińcy nie zamierzają przestać mordować Polaków. W tej bezlitosnej rzeczywistości polska partyzantka i samoobrona mogą liczyć na wsparcie Węgrów, koalicjantów III Rzeszy.
W tym wypadku sympatia i braterstwo zwyciężyły nad zobowiązaniami sojuszniczymi. Broń była kupowana u Węgrów. Broń nieraz przemycali za żywność, nawet do Lwowa jak jeździli. Z tym, że to trzeba było wszystko w konspiracji robić. Ponieważ nam ta żywność brakowała w tym Stanisławowie, nie było żadnego zaopatrzenia, sklepy były pozamykane. I ja pojechałem do tych Panowic, tam miałem krewnego, ten mój tej krewny był sołtysem, była silna samoobrona. No i w nocy banderowcy napadli, tak, ten krewny dał mi karabinek węgierski. Węgrzy byli uczciwi. W takim majątku stacjonowali, uchronili jeszcze. Jeżeli jeszcze jeść, pamiętam, nie miałam co jeść, to oni zobaczyli mnie, zawołali i przyszli mi dał zupę, ja tam zjadła te zupy i jeszcze mnie nadawał chleba i tego do ojcu zaniosłam zjeść. Dużo Polaków uciekało do tego Tespu, do tej kopalni. Tam nie może sobie każdy wejść, kto chce, ale już grupa nas się zebrała tam uciekinierów i Niemcy są, ale też byli Węgrzy. I Węgrzy przekonali Niemców, żeby nas wpuścili do tej kopalni. I ja siedziałam pod ziemią. Niektórzy Polacy umieli tam rozmawiać z Niemcami i te Niemcy postawili taki zepsuty czołg pod kościołem na postrach. Dogadali się, karabin dali. Pędzili wódkę, Niemców do siebie wołali, gościli i Niemcy byli tacy, że i Ukraińców, i nam. Bo im zależało, żeby myśmy się wytłukli wzajemnie, prawda? Apolinary Oliwa, żołnierz Armii Krajowej, a zarazem ojciec Romualdy Rosińskiej, świadka ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, nie idzie drogą Zygmunta Rumla. Nie ufa Ukraińcom. Nawiązuje ryzykowne kontakty z sowiecką partyzantką i z Niemcami. W Rafałówce organizuje samoobronę. Pamiętam, że na takie straszne noce, jak tato tam organizował tą samą obronę, jak kopali okopy, jak zasieki robili, jak ludzi mobilizowali. Ci ludzie z samoobrony też prowadzili taki wywiad. Oni wiedzieli, kiedy się Ukraińcy namawiają. Mój ojciec był komendantem samoobrony, więc jakby powiedzieć, dowodził tą samoobroną. Mówił, kiedy jaka akcja ma być. Przygotowując wioskę na ewentualny atak, zabezpieczają ją okopami, budują prowizoryczne bunkry i stanowiska ogniowe, ustawiają zasieki, a wokół rozciągają kilkudziesięciometrowy pas świeżo zrąbanych drzew. Oliwa szkoli ludzi w strzelaniu, wiedząc, że tylko sprawna obrona może ocalić życie. Nawiązuje ścisłą współpracę z legendarnym komendantem Przebraża, Henrykiem Cybulskim oraz Ludwikiem Malinowskim Lwem. Ich oddziały wspierają się nawzajem. Jak tej nocy z 4 na 5 lipca 1943 roku, gdy Rafałówka ruszyła z pomocą zaatakowanemu Przebrażu, ukraińska napaść została odparta. Jeszcze tej samej nocy kolejne wsie, Balarka, Dermanka, Nowa Ziemia, Adamówka, Wólka Kotowska, pozbawione osłony, zostają zaatakowane. W Wólce Kotowskiej Ukraińcy mordują blisko 60 osób. O Jezu, to taki atak był i my uciekali do lasu. Stiewkowe bagno.
Aby zapewnić wsparcie szczupłym siłom polskiej samoobrony, Oliwa ustala także sposoby komunikacji i zapewnia żywność dla partyzantów sowieckich. W zamian mają oni udzielić wsparcia na wypadek ukraińskiego ataku na Polaków. Szybko okazało się, jak krucha była to współpraca. Ojciec używał różnych forteli, żeby zdobyć broń. Zaznajomił się z taką panią, a ona pracowała u takiego Niemca i oszukiwał, że on bierze broń na ruskich bandytów. Walkę z ruskimi bandytami. Z różnych źródeł. Czasami no, z tych, którzy polegli, zabierali broń. To, co udało się zbudować z determinacją i nadzieją, okazało się niewystarczające wobec bestialstwa Ukraińców. Rafałówka nie mogła dłużej się bronić. Wiosną 1944 roku samoobrona została rozwiązana. Polscy partyzanci złożyli broń na ręce NKWD. Oliwa na zawsze opuścił Wołyń i wpadł w ręce Sowietów. On siedział w więzieniu jako akowiec z kilkudziesięciu innymi akowcami. Go tam aresztowali, jak kazali stać 24 godziny potąd w wodzie. Wtedy miał zaledwie 35 lat. Był tak wyniszczony, dlatego ja mówię, że ja poznałam ojca, jak miałam 8 lat. To ojciec tak wyglądał jak 70-letni staruszek. Tata zrobił nam z drewna karabiny, jak przychodził wieczór. Ja i siostra na ramię tą pikę, bo tak ojciec to nazywał, pika. Myśmy byli od czuwania, no bo od czuwania uzależnione było życie. W 7. klasie nauczyciel języka polskiego, pan profesor Ziomek, poprosił mnie na rozmowę. Przedstawił, że w Stanisławowie działa tajna armia polska. On jest dowódcą plutonu i chciałbym, żeby ja był jego łącznikiem. Mamy zachować tajemnicę, nie wolno mi nic komu opowiadać, nawet w domu rodzicom, bo za to grozi kara śmierci nie tylko mnie, ale całej rodziny. Poprosił mnie pod krzyż do złożenia przysięgi. I od tej chwili byłem żołnierzem Armii Krajowej. Ukraińcy mówią, UPA, ach, wielka organizacja, wojsko i w ogóle mundury, że UPA to była nasza Armia Krajowa. Stek bzdur. Po pierwsze, Armia Krajowa była organizacją uznaną w stosunkach międzynarodowych i miała prawa kombatanckie. UPA to była bojówka partyjna, nie mająca cech organizacji zbrojnych, dowodzona przez partię, czyli przez OUN. Armia Krajowa pochodziła z zaciągu ochotniczego, nikt nikogo nie zmuszał. 3/4 bojówkarzy UPA pochodziło z przymusowego poboru. Jeżeli OUN-owcy uznali, że ten i ten Ukrainiec ma wstąpić do UPA, to on musiał to zrobić. Jeżeli tego nie zrobił, policjanci ze Służby Bezpieki OUN mordowali delikwenta i całą jego rodzinę. Stanisław Jastrzębski przekonuje, że gdyby nie polska samoobrona, skala ludobójstwa osiągnęłaby znacznie większe rozmiary. Setki Polaków ściągnęliśmy z wiosek do Stanisławowa, nieraz czy do Lwowa, czy do innych miejscowości, jak do Rochatyna, czy do Bursztyna. W każdym mieście zawsze była jakaś jednostka wojskowa i oni nie mieli odwagi rzucić się, prawda, na to miasto.
Ja ich wiele wypadków widziałem, te osoby, które były torturowane, były powieszone za nogi na drzewie. Niemowlak nasadzony na parkanie. Mało tego, większość kobiet młodszych przed śmiercią były gwałcone. Różne cuda się tam działy. Zasypywanie solą tam, gdzie nie trzeba było. Te gwałty młodzieży polskiej były masowe. Ja się spotykałem bardzo z wieloma wypadkami. Gdy służyłem w tej samoobronie i wyjeżdżaliśmy na różne akcje, to bardzo dużo rzeczy się widziało. Całe wsie były wymordowane. Były takie przypadki, ja mogę oświadczyć, że osobiście zdejmowałem niemowlaka, który był nasadzony na parkan płotu. Każdego dnia, prawie jak wyjeżdżaliśmy, to spotykaliśmy się z wymordowaniem polskiej ludności. Były wsie, w których wymordowano całą wioskę. Nie było ani jednej rodziny polskiej. Były takie przypadki, gdzie przyjechaliśmy właśnie w tym czasie, kiedy wymordowali tą całą wioskę, a Ukraińcy rabowali i zabierali cały majątek po Polakach, którzy zostali wymordowani. Wiele osób, mężczyzn czy kobiet z obciętymi głowami, obcięte nieraz nogi, bo oni, Ukraińcy, mieli w zwyczaju przed zamordowaniem jeszcze gnębili tych Polaków, prawda, obcinali ręce, nogi i tak dalej. Jeżeli się udało nam jeszcze uchwycić kilku banderowców, tośmy zabierali z sobą i przywoziliśmy do Stanisławowa. Jeżeli się przywiozło tę grupę Ukraińców do więzienia, to po kilku dniach połowa z nich została zwolniona. Rosjanie liczyli się z tym, że dobrze się dzieje, że mordują Polaków, że jak oni zajmą te tereny, to nie będą mieli kłopotów z Polakami. We Włodzimierzu to już wiedziałam, że jest AK, że jest jakaś obrona. Czułam się, że ja jestem potrzebna, że ja muszę pomścić śmierć ojca. Nazywam się Perełka, tak, i że mam prawo tutaj powiedzieć, że jestem prawdziwą Polką. Samoobrona, która do dziś nie doczekała się w Polsce godnego upamiętnienia, zaczęła się formować już w 1939 roku. Stało się to po zbrodni w Sławentynie na Tarnopolszczyźnie. Dzień po wkroczeniu do Polskiej Armii Radzieckiej. Pierwszy mord nastąpił. Zostało zamordowanych wtedy 84 osoby. Kierownik szkoły został powołany na wojnę. Została żona, nauczycielka w 8 miesiącu ciąży i córeczka 8-letnia. Banderowcy w tym czasie zamordowali ją, rozpruli brzuch, wyciągnęli noworodka i jeszcze ciągali go po ulicy. A tą małą, 8-letnią też zamordowali. W tej miejscowości zginęła również mojej matki siostra, jej mąż i 2 uczniów liceum, którzy uczęszczali w Brzeżanach do swojej szkoły. To już nasi orientowali się, że to jest coś niebezpiecznego. Józef Chodyniecki zaciągnął się do samoobrony. Jako kilkunastoletni chłopiec stawił czoło uzbrojonym po zęby Ukraińcom.
Strzał padł, ale mnóstwo strzałów było. Banderowcy strzelali, nasi strzelali. O, ich było 2 kompanie. Okrążyli nas po prostu. I drugiego ranili. Kula przeszła, że oko wybiła. On strasznie jęczał. Ja nie mogłem tam wytrzymać. U nas nie mordowali, bo jak była samoobrona, to ich nie dopuścili do środka. Gdzie znalazł się trochę bardziej światły, nawet kapral wojskowy, znam taką wioskę Panowice, gdzie brałem też udział, zorganizował samoobronę i tam wioska się obroniła, mimo że kilkakrotnie była atakowana przez banderowców. Oni mówili, że Panowice to twierdza. Zaniepokojona Armia Krajowa zaczęła monitorować Warszawę. Pomóżcie, dajcie broń, co mamy robić? Warszawa milczała. Profesor Bujak z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie pojechał do Warszawy na polecenie generała Sawickiego, dowódcy AK w Lwowie. Wrócił i mówi: Warszawa nas nie rozumie. Warszawa nam nie pomoże. Oni są dla nas kompletnie obojętni. Ale wtedy w dowództwie Armii Krajowej byli różni dziwni ludzie, na przykład generał Tokarzewski, który uważał, że Kresy Wschodnie, tam PAL 6, jeżeli zdobędziemy na Niemcach jeden powiat, to będzie to miało większą wartość niż te całe Kresy Wschodnie. Była tam jakaś bardzo silna dywersja w tej Warszawie. AK była infiltrowana i przez Sowietów, i przez Niemców. Więc Kresy zostały pozostawione sobie. Nakazuje całkowitą, powszechną fizyczną likwidację ludności polskiej. Dmytro Klaczkiwski, pseudonim Kłym Sawur, dowódca UPA Północ. Banda przyszła do wioski Michalówka i pukali do domu. Tatuś wstał, a mamusia nas budziła. Było nas ten czas 5 dzieci i budziła nas i mówi: wstawajcie dzieci, będziemy się modlić, bo będziemy umierać. To był 11 lipiec, 1943 rok. Taki właśnie podobny dzień jak dzisiaj, deszczowy. Poszliśmy do kościoła, mimo że taki drobny deszczyk rosił, ale już jak się msza kończyła, w głównym wejściu maszynowy karabin stał, tylko słyszałam: wychodzić po 4, wychodzić po 4. Polacy uciekają. Ojciec Danuty Kujawy zostaje zamordowany w kościele. Wraz z nim 89 osób. Ci, którzy się poddali w liczbie 80, zostają rozebrani, rozstrzelani pod dzwonnicą i dobici bagnetami. Pozostali giną, broniąc się w budynku plebanii. Podobne ataki mają miejsce w 99 polskich miejscowościach. Jednej doby ginie nawet 10 000 Polaków. To były straszne mordy.
A jak przychodzi 11 lipiec, to już jest noc nieprzespana. Ukraińcy masowo sięgają po narzędzia zbrodni. Wielu wstępuje do samoobronnych, kusztowych Widdiłów, formacji ukraińskich chłopów trudniących się mordowaniem Polaków i tworzących zaplecze dla OUN i UPA. Oto urywki instrukcji ukraińskich przywódców zawierające wytyczne dotyczące mordowania Polaków. Okrutność wobec wroga nigdy nie jest zbyt wielka. Walka musi być bezwzględna. Nóż i rewolwer, trucizna i podstęp. Musimy stawić czoła polskim i bolszewickim bandytom. Atak na wroga musi być równoczesny ze wszystkich stron. Ulice Kotowskie same Polacy, ale 3 kilometrów naokoło ukraińskie wioski były. Zaczęli napadać. To o 2 godzinie w nocy. Wiedziało to po sąsiedzku u nas. Parę metrów i to była rodzina, bo to dziadka naszego siostra tam mieszkała. To tam wybili 30 osób. Czy mieli? I nożami, i siekierami, i oczy powyciągane pierwsze. A Jezu! Była wioska i tam oni napadli. Powyżynali takiemu mężczyźnie język, oczy wyciągali. Tam była pod kościołem też na tej placówce matka i tego syna przywieźli. Ona nie poznała, że to syn. Ukraińcy mordowali normalnie. Z mojej rodziny tata zamordowali, babcię i wujka. Na terenie 5 województw okupowanej II Rzeczpospolitej Ukraińcy mordują Polaków na setki sposobów. Prześcigają się w wyrafinowaniu i skuteczności w zadawaniu bólu. Ogranicza ich tylko i wyłącznie dzika wyobraźnia. Jak Budę krowi Pokolina, Budę Wilna Ukraina. Tak jakbym dzisiaj widziała to wszystko. Cała wioska się paliła. I krowy ryczały, i świnie kwiczały, i ludzie krzyczały. Słychać było jęki, to ja słyszałam. Stryjek też wyskoczył z naszego domu, tam uciekał. To widział, że jakiś wziął dziecko i do ognia rzucił. Nad ranem, jak już i my przyszli ze stryjkiem na plac nasz, każdy patrzył, czy ktoś wychodzi z lasu. Gdzie tata mój? Tata się schował z tym dzieckiem do piwnicy. To tyle widziałam ich. Były opalone, ale były w całości. Ale miały opalone głowy. Jak otworzyły, to zaglądnęli mnie stryjek. Ja widziałam to wszystko. Naprawdę. Strasznie. I w pamięci mi tylko została wielka łuna. Ja nie wiedziałam, co to jest, co to się dzieje. Jak mnie tu piekło, i mnie tak ciężko było jakoś. Otworzyłam oczy, ale moja mama tak prawie na mnie leżała. Ja się spod mamy wycofałam. Nie wiedziałam, że to zabita mama leży.
Po prostu nie wiem, czy z przerażenia, no nie mam pojęcia. Zaczęłam mamą telepać i prosiłam, żeby wstawała i szła ze mną, bo mnie piecze. Ale no nie ruszała się oknem. Pamiętam te duże, otwarte, niebieskie oczy mamy. I tyle. Bo jak palił się dom i ja poleciałam z nią tam zobaczyć i widziałam, jak wyleciały dzieci, bo tam dużo było dzieci w tym domu. Jak te dzieci wyleciały, to oni nawidły ich ten ogień. I matka zawkała mi oczy, mówi, chodź, nie patrz, żeby... I zabrała mnie stamtąd, żebym ja tego nie widziała. Śmierć każdego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie lechicka krew po kolana, albo Ukrainy nie będzie. Musimy zatem Polaków w pień wyciąć. Roman Szuchewicz, dowódca UPA. Zalecenia Szuchewicza Ukraińcy wprowadzają w czyn. Bestialstwo zbrodniarzy z założenia spełniało również funkcję psychologiczną. Miało zastraszyć Polaków, tak by ci nigdy więcej nie śmieli postawić nogi na ziemi samostijnej Ukrainy.